Witam serdecznie. 23 lipiec 2025 rok. No i rozpoczynamy. Lew. Oczywiście, że lew jej króluje i wiemy o tym, już pomału będzie zmieniał swoją, no powiedzmy, że skórę, bo w piątek, tak, a właściwie w czwartek już jest nów, ale ten nów nie chodzi o to, tylko bo bardzo często mam takie pytania, jeżeli jest nów, to kiedy jak się rodzimy, to co wtedy? Czy jesteśmy lwami, czy jeszcze jesteśmy rakami? Nie, jesteśmy normalnie lwami. Ten system no jednak troszeczkę inaczej działa. Ten, którym patrzymy od nowiu do nowiu, czy od pełni do pełni, a ten, który mamy, wkracza słońce w znak swój, no to jest już świadomy lew. Ten lew jest bardziej znerwicowany oczywiście, bo w tej chwili ten lew jest podszyty lekko rakiem. Zresztą i można by było tak interpretować, ale wtedy by trzeba było wejść w kosmogram ten poprzedni, znaczy ten urodzeniowy i zobaczyć, gdzie jest właśnie księżyc w stosunku do Słońca, no i możemy się szybko zorientować, na czym to polega. Ale pierwsza podstawowa sprawa to, że jest dłoda sam się lwa, oczywiście, że tak, i ten lew ma taką charakterystykę dosyć dziwną, bo w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na tego lwa z punktu widzenia archetypu, a osoby już wiedzą, co to jest archetyp, czyli ten od barana, więc on ma wyraźnie cechy baranie. Mariolo, witam i Roberta, witam. I właśnie te lwy są bardziej po prostu, krótko mówiąc, bardziej nerwowe. Oprócz tego, co jeszcze charakterystycznego, są niezbyt wysokie. Ten, który się będzie rodził w byku, będzie dużo wyższy. No i potem mamy tego lwa, który się urodził, to znaczy ten, który będzie panną, tak? Czyli, bo jeżeli spojrzymy na to, to jeżeli ten lew jest baranem, to ten lew będzie bykiem i to będzie 5 dni. Po 5. dniu będzie wagą, potem będzie skorpionem i potem będzie strzelcem, koziorożcem i tak po kolei. Ale ponieważ bierzemy także archetyp, ja dokładam jeszcze do tego archetyp, więc ten jest baranem, bykiem, bliźniętami, rakiem. No, co to powiedzieć? Lwem, panną, wagą, skorpionem, strzelcem, koziorożcem, wodnikiem, rybami. I dopóki się tego nie nauczymy, co mnie też sprawia jeszcze kłopot, mimo że tyle lat, a jednak czasami zastanawiam się, ale kiedy żył jeszcze Jacek, to Jacek nas po prostu szantażował tym i wygrywał całe informacje, całe działanie właściwie zodiaku. Dlatego, że ten pierwszy lew, czyli ten, który ma cechy lekko baranie, on jest bardzo impulsywny. To jest fakt, że one mają taki charakter troszeczkę
walecznego lwa. Też nam się wydaje, że on jest taki lew, bo lew. Nie, no właśnie, że nie. I teraz mamy ten drugi lew, który jest, to jest panna, czyli jest lekkooszczędny i lubi inwestować. Lubi też bardzo często te lwy, te pierwsze lwy nadają się do rządzenia i świetnie rządzą. Bardzo często też idą do wojska. Bardzo też często są dowódcami, czy też jakimiś działaczami w tym wojsku. Ten następny lew jest panniasty, więc bardzo często uderza w medycynę, też uderza w różne kierunki związane właściwie z liczeniem, matematyką, ale i także z pewnymi działaniami, na przykład chociażby farmacja. I teraz jedziemy dalej, mamy lwa wagę. To jest chyba najbardziej przystojny lew z tych wszystkich. Lubi świecidełka, lubi się ozłocić i nosi dużą grzywę. No i bardzo często lądują, jeżeli dobrze ich się pokieruje. Powinni się kierować ku sztuce, ku przede wszystkim teatrowi, czy szkoła filmowa, czy też działania, ale bardzo często też wybierają kierunek prawo. I wybierają te kierunki także historię. I potem mamy lwa skorpiona, który jest jednym z najtrudniejszych lwów, ponieważ jest nieokiełznany, jest lekko złośliwy. No i oprócz tego jest taki bardzo, bardzo, bardzo przedsiębiorczy. To są przede wszystkim ekonomiści, bankowcy, także lekarze. Bywają lekarze, oczywiście, że tak. I jeszcze osoby, które mają taką chęć pracy w chemii, takiej bardzo odważnej chemii. To znaczy zakłady petrochemiczne, o coś takiego. Teraz mamy lwa strzelca. No to już jest trygon, to jest tutaj wspomaganie. I te lwy bardzo często lubią podróżować i dyrektorować. Lubią być także wykładowcami, nauczycielami, ale szkół wyższych. I to są lwy dosyć istotne w naszym życiu, bo nami kierują. Potem następnie mamy lwa koziorożca, który jest chyba jednym z najbardziej reprezentatywnych lwów, ponieważ te lwy potrafią iść na dyrektorskie stołki, na stołki państw, tych urzędów, tych, chciałem powiedzieć, władz. I także będą pchały się w kierunku właśnie polityki czy działań. Z kolei i tutaj nie ma wielkiego wyboru, wbrew pozorom, tutaj studia, dobrze jak skończę prawo, dobrze jak skończę politologię, dobrze jak skończę jeszcze jakiś kierunek humanistyczny, no świetnie by było jakby matematyczne. Ogólnie lwy boją się matematyki. Nie jest to ich jakby domena, z tym, że nieprawda. Muszą umieć liczyć, bo jeżeli król nie potrafi liczyć, to nie będzie wiedział, ile ma służby. No i będą go w konia robić. Następnie mamy lwa wodnika. To jest chyba najtrudniejszy moment dla tego lwa, dlatego że ten lew ma charakter wyzwoleńczy. Ma charakter człowieka, który chce być w przestrzeni sam. I to są władcy samodzielni. Bardzo często idą te osoby w pewne kierunki i też jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna, że tutaj, jeżeli występuje cukrzyca, to właśnie u tych lwów najbardziej. Tych z dładą wodnika. To jest bardzo dziwne, ale jednak tak.
chociaż u lwów cukrzyca rzadko się zdarza, ale jednak jest, nie dlatego, że słodkości, tylko ustawienie planetarne. Potem następnie, i dlatego lekarze powinni znać tą sztukę, dlatego że ta wiedza poszerza ich spektrum diagnozy, po prostu spektrum automatycznie. Jeżeli powie, proszę zrobić badanie na cukier, tak, i zrobić sobie albo przeciwdziałać. I to jest bardzo istotne. Czy można przeciwdziałać temu? Ciężko. Ciężko. To by trzeba było już od małego lwiątka terroryzować je, żeby nie jadło żadnych słodyczy, ani też cukier wyeliminować. I jeszcze mnóstwo, słuchajcie, nawet ryż. I co ciekawe, że niektóre mączne substancje typu bułka, czy tam też już wykluczone. No wykluczone jak wykluczone, no oczywiście, że są zamienniki. I teraz mamy lwa rybę. Jest to chyba jedyny bardzo biedny lew, który, jeżeli lwa rybę nauczymy liczyć, doprowadzimy do tego, że ta ryba będzie, to świetnie się nadają na reżyserów filmowych, ale i także na bankowców. To są świetni ekonomiści. Więc mamy dwa do wyboru. Albo będziemy mieć tutaj, w przewodniku mamy człowieka, przede wszystkim społecznika. W przewodniku mamy człowieka, który może się w pewnym momencie zajmować jakimiś fundacjami, jakimiś działaniami społecznymi. Także świetnie nadają się do pracy w urzędach, jako ci, którzy prowadzą jakieś dziedziny w tych urzędach. Teraz mamy barana, bo ryby żeśmy już omówili. Mamy barana. Baran to jest bardzo dziwny lew, dlatego że jest w trygonie i większość właśnie ich też nie są wysocy. Też nie są wysocy, są raczej szczupli i drobni, ale jedna charakterystyka, są bardzo uporządkowane te lwy i najchętniej widzę jednak je w wojsku. Widzę je najchętniej i wielkiego wyboru nie ma, ponieważ to widać nawet u małego dziecka, że on już nauczył się koszulki składać w kostkę, układać wszystko według hierarchii. Jeżeli zobaczycie w szafie, że na dole ma, przypuśćmy w założeniu, ciemne rzeczy, potem idą do najjaśniejszych i tak samo ma spodnie poukładane, tak samo ma skarpetki poukładane, tak samo ma pościel poukładaną, czy tam ściereczki jakieś, czy zabaweczki nawet. Nie dziwcie się. Po prostu są to osoby bardzo dokładne i z taką charakterystyką lwa. Mimo że bardzo często robią bardzo potężne bałagany, ale kiedy zaczną układać, układają hierarchicznie, czyli od żołnierza do marszałka. Następnie mamy byka i to jest jedyny lew, który potrafi zarobić jakby pieniądze. I on lubi inwestować, lubi posiadać, przede wszystkim posiadać. I jak macie takiego lewka, który ma charakterystykę byka, to pamiętajcie o tym, że one są potężne. To są potężne osoby, mają potężny intelekt. Czasami się zdarzają bardzo drobne, ale wyjątkowo drobne te lwy, ale to jest wina, że są po prostu, krótko mówiąc, niejadkami. Następnie mamy lwa bliźniaka, który jest chyba najtrudniejszym. Aha, co byk może robić? No byk musi inwestować i tutaj trzeba, jeżeli idziemy w byka, to mamy byka. Właściwie tutaj jest ogromne spektrum studiów, ale przede wszystkim ja bym nie chciał, żeby szedł na ekonomię, bo zrezygnuje z tej ekonomii. Jeżeli pójdzie na prawo, też zrezygnuje z prawa. I jemu trzeba wybrać typ, jeszcze a propos wodnika, mogą być to informatycy.
przepraszam, zapomniałem o tym. Lew Wodnik bardzo dobrze się czuje jako informatyk, a lew byk, tu jest wielki wybór, dlatego że to są osoby, które kapitalizują. No więc można by było powiedzieć, że główny księgowy. Nie. Dyrektor finansowy już szybciej. Tylko w zależności w jakiej dziedzinie. Bardzo często te lwy, jeżeli mają taką możliwość, idą w rolnictwo i mają ogromne przedsiębiorstwa rolnicze. Naprawdę ogromne. I są to lwy bardzo samodzielne. Następnie mamy lwa pannę, trudne lwy. Trudne lwy, dlatego że one są takie wolnościowe i niezrównoważone. Troszeczkę mają kłopoty przez tą dwoistość, ale oprócz tego nie potrafią jakby zaskarbić swojego myślenia, swojego jakby działania. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mają tą dwoistość. Jako lew nie za bardzo, to jest jedyny lew, który nie za bardzo umie rządzić sobą, zarządzać sobą, dlatego, że jest podrysowany archetypowo wodnikiem i przez to też ma takie wolnościowe, a ja już mam dosyć tego, nie będzie mi tu nikt podskakiwał. Co to? Mną rządzić nie ma rady. Nie ma takiego mocnego. Nie. Nigdy w życiu. Niech on sobie porządkuje u siebie w szufladzie, ale nie ze mną. Te numery. I to jest odpowiedź właśnie takiego lwa. Lew Frank. Chyba najbiedniejszy z tych wszystkich, klaustrofobiczny przede wszystkim. Lękają się kompletnie wszystkiego. Boją się kompletnie. Dobrze się czują na dyrektorskich stołkach, ale kiedy ich się wsadzi, to nie są te lwy, które same wchodzą na dyrektorskie stołki. Tutaj muszą być układy albo rodzinne, albo jeszcze jakieś, bardzo dobrze zarządzają majątkami rodzinnymi. I właśnie często chorują. Dosyć często. I wszystkie choroby, jakie mogą mieć lwy, wszystkie mają. Numer 1 owrzodzenia. Numer 2 krzywica. Numer 3 kłopoty ze stopami. Numer 4 ze wzrokiem. I tak można wymieniać. Jakie są choroby, ten lew choruje na wszystko. A jak on się wyspecjalizuje w chorobach, to całe życie przeżyje chodząc z termoforem, z tym kieliszkiem do kropli, z butelką wody destylowanej i z takim pudełeczkiem, kto o której godzinie, którą tabletkę będzie poganiać. I na tym się kończą wszystkie lwy. I macie mandalę lwa. Jeżeli uważacie, że to nie jest prawdą, to jak już będzie offsetka, to zobaczycie, jak to będzie grać. Jak będzie świetnie to wyglądać. Po prostu jak ja to rozpocząłem uczyć tego, a uczyłem, po raz pierwszy to pokazałem na takim spotkaniu, naszym zjeździe, właśnie u Dagmary. Byliśmy wtedy i u Dagmary wytłumaczyłem, mówiłem wszystkim. Bardzo zbagatelizowali to. Jedyny tylko Jacek zwrócił uwagę na to i mówi, wiesz co, to jest rewelacyjne to, co mówisz i faktycznie tak jest. Dlaczego? Dlatego, że on siedział przy moim komputerze i sprawdzał wszystkie lwy, a ponieważ my wszyscy znamy się, my się bardzo dobrze znamy, a ponieważ jeżeli mamy lwy i mamy jakieś, my nie mamy tajemnic pomiędzy sobą. Jeżeli jesteśmy astrologami, to nie ma tak, dlatego że inaczej się nie nauczymy astrologii. I to są te tak zwane momenty. Teraz drugim momentem, który jest bardzo interesujący, to jest, gdzie leży ascendent. Też, bo w ten sposób, jeżeli przyjrzymy się temu,
kosmogramowi, który właśnie mamy na tapecie, czyli zegarowy, ale nieistotne. I w tym momencie, jeżeli ten lew się rodzi, to mało, że ten lew się rodzi jako lew, taki mały, zwinny, to jeszcze do tego jeszcze z charakterystyką wodnika i tutaj wyjątkowo dziwnym. A dlaczego dziwny będzie? Będą przede wszystkim to jest tak zwany singiel i całe życie będzie miał singlowata. Jeżeli znajdzie partnerkę, to tylko dlatego, że ta partnerka jest silniejsza od niego. Może być to, przypuśćmy w założeniu, skorpionica, może być to byczyca, która zrobi z nim wszystko. Może też być w tym momencie rak ze względu na to, że tam jest Jowisz. I taka kobieta, która tam jest słońce. Więc wtedy, księżyc, przepraszam, jeżeli ona będzie rakiem z koniunkcji z tym księżycem, faktycznie go ujai i zrobi z niego bardzo porządnego człowieka. I wtedy na przykład moje wypowiedzi się nie zgadzają. Właśnie to jest to, że jeżeli nie macie partnerki, tego lwa, czy tej lwicy partnera, lepiej nie wychylajcie się. Dopiero trzeba mieć całe spektrum. Tak jak ktoś robi kosmogram tylko jednej osobie, która żyje w jakimś stadzie, to przepraszam, ale jest dla mnie niedorobiony astrolog. I szczerze mówiąc, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze żyjemy, funkcjonujemy i musimy znaleźć punkt wyjścia dla tej osoby, a przecież ta osoba zawsze przychodzi z kłopotem. I jakim? Przede wszystkim lwiastym, bo przychodzi ze swoim słońcem. To, że on jest akurat jakimś innym znakiem, to nie znaczy, ma to słońce i to słońce trzeba ratować, to słońce trzeba sprawdzać. I właśnie uzależnione jest to przede wszystkim, gdzie jest księżyc tej drugiej osoby. I w tym jest cały morał. Całej tutaj alchemii naszego życia. No i to jest cała tajemnica właściwie prokreacji, nie prokreacji. Przecież lwy to jest miejsce prokreacji. Piąty sektor to jest miejsce właśnie tutaj. I od niego odliczamy w tym systemie arabskim, odliczamy ile będzie miał dzieci, ile będzie miał tego, ile będzie tamtego, jaki on będzie, kto jest jego bratem, to jest od tego rozpoczynamy system arabski. Z tym, że zaznaczam jeszcze jedną rzecz, że w momencie, kiedy się rodzi w cesarce, obojętnie jaki znak, troszeczkę się to miesza i troszeczkę nie trzyma się to kupy. I w wyjątkowo bezczelny sposób. Czasami mamy wrażenie, jako astrolodzy, że rozmawiamy z niebytem. Tak się człowiek przygląda, czy na pewno to jest to. Kiedy wiemy, to wtedy trzeba szukać bardzo dokładnie godziny urodzenia. I trzeba szukać konfliktów pomiędzy nim, tą osobą, a rodziną. I bardzo zwracać wtedy na te wszystkie strony tak zwanego ego, o którym wczoraj mówiłem. Tutaj. To jest wczorajsza moja dyskusja na ten temat, którą bardzo długo prowadziłem i bardzo długo tam gadałem o niej. Zaraz zobaczymy, ile was tam jest. Mariola, Robert, witam. Elka, witam. Regina, witam. Ania, witam. Katarzyna, witam. No i pełno osób, które się nie zarejestrowały. I nie chcecie być? Świntuchy. No i tak, no dobra, by było lepiej, jakby było więcej łapek, bo ja rzadko mówię o to, co omawiałem, to jest mandala lwa.
Mandalę lwa jest bardzo trudna. Mandala lwa. Profesor Leszek Weres inaczej to trochę prowadził, ale ja prowadzę w ten sposób, dlatego że jest mnie łatwiej przekonać, kiedy jest pełna widownia i na przykład to co zrobiłem u Grześka Halkiewa, moi asystenci zebrali wszystkich dane, zrobili horoskopy i podali mi właśnie Słońce i Dładę. I te horoskopy, które były wydrukowane, czyli to jest horoskop, to nie jest horoskop. To jest horoskop. To jest taki horoskop, więc dano mi tylko tą Dładę tutaj na dole lwa. Tutaj akurat jest raka, ale rak, Dłada bliźniąt. I podano mi tylko to i rozdano to, oddano po prostu te horoskopy, oni dostali jakby w prezencie te horoskopy. Ponieważ to są bioenergoterapeuci i naturoterapeuci, i to taka najmocniejsza, bo wtedy był jakiś zjazd, była bardzo mocna ta grupa. I słuchajcie, to było sporo lat temu, bo sporo. I była taka sytuacja, że ja wtedy właśnie poprowadziłem to tymi Dładami i nie mówiłem o tych osobach, które nie tak jak teraz, tylko po kolei. Ile było baranów, to wymieniałem i oni wiedzieli, bo asystenci zwracali uwagę, że ja nie musiałem mówić po imieniu. Nawet jeżeli były 2 osoby, czy 4 osoby, to ja miałem zaznaczone, że tylko są 4 osoby i mówiłem o nich. I potem podchodzili do mnie i mówią, wie pan co, to jest bardzo dziwne, że pan o takich rzeczach mówi. I to jest wszystko fakt. I oni podchodzili, a ja mówię, wy jesteście spod tych samych Dład? No to kim jesteś? I dokładnie tak wymieniałem. No tylko nie w tej kolejności, tak? Zawody, czy na przykład te działania. Fakt faktem, że troszeczkę inaczej wygląda kobiece. Tylko dzisiaj no, już emancypacja poszła tak daleko, że kobiety do wojska też wstępują. Dzisiaj już kobiety też są architektami i kobiety też są dyrektorami banku, na przykład w założeniu. Także to już właściwie trzeba. I teraz, czy jest duża różnica pomiędzy mężczyzną, lwem, a kobietą? Właśnie w tym znaku jest kiepsko. Kiepsko, nie ma wielkiej różnicy. Tylko z tym, że właśnie tu jest jedna rzecz. To jest nieumiejętność u kobiet dobierania sobie partnera i potem ucieczka tego partnera od tej lwicy, co jest straszną rzeczą, bo dzieci zostają same, bez taty. I dla mnie jest to niewyobrażalne w ogóle. Ja uważam, że no między innymi też dla mnie jest to podstawą tutaj, żeby młodzi ludzie wchodzili i przyglądali się i ewentualnie dzwonili, na przykład czy rodzice, czy dziadkowie, czy jest to partnerstwo i kierowali do mnie, dlatego że związki, które są bardzo ważne. Ja wczoraj mówiłem o tym, że lew, ten nowy lew, tak, który wchodzi w stado, który zaczyna zwyciężać tego starego, albo ten stary lew zginął, albo coś się stało, zabija potomstwo tych wszystkich lwów lub się poddają, tak, jeżeli to są starsze lwy. I tylko zostawia te samice, tak, i to jest takie charakterystyczne. Jest tak, ale to trzeba pojąć zupełnie w innej sferze, właśnie wczorajszej mojej tutaj rozmowy, a nie dzisiejszej. Dzisiejsza rozmowa polega na pewnej zasadzie. Lwy mężczyźni nie znoszą wtedy, jak ma na przykład
jakiś lew bierze sobie jakąś kobietę i ona ma 2 dzieci. O, nie za bardzo bym chciał być w roli tej kobiety i tych dzieci. Chyba że to już są dorosłe dzieci. I wtedy tak, kiedy są dorosłe dzieci, ale też będzie się starał odseparować od rodziny, od tych dzieci. I nie dlatego, że to jest jego coś tam, taka jest natura. To, że jesteśmy ludźmi, a mamy, no nie na darmo ktoś dał właśnie lwa. I tu nie ma co się dziwić. To jest Apollo. Apollo jest samotnikiem. Apollo nie ma jakiegoś wielkiego. On się bardziej zajmował sobą niż czymkolwiek. Czy mężczyźni lwy zajmują się sobą? Nie. W zależności od władzy samsy tak będą postępować. I trzeba brać pod uwagę, że od władza samsy tej lew, panna, waga i po kolei, i w archetypie też. Też oczywiście. I są znaki samotne, i są znaki, które są wręcz muszą być w stadzie. Między innymi stadnym znakiem jest chociażby Jowisz, tak? Tam są przecież centaury. Centaury wszystkie wyginęły. Ale wśród nich jest kilka. Samotnych znaków no jest troszeczkę, ale nie tak wiele. Także lew jako lew, tak, i tutaj biorąc pod uwagę, że to jest męski znak, silny znak, ta kobieta też jest silną kobietą. Ona potrafi podnieść całą firmę lub całą dzielnicę, potrafi uruchomić swoje lwie pazurki i zaatakować. Także tutaj to jest bardzo istotne. Zresztą lwice wyjątkowymi są matkami. Wyjątkowo pilnują swoich lwiątek, no i je troszeczkę gloryfikują. I to jest błąd, dlatego że ich syn jest najlepszy, czy ich córka jest najlepsza. To nie jest zawsze prawdą. Żeby było najlepsze dziecko, to trzeba znaleźć właśnie to hobby i to hobby wykreować, tak? Odkryć, otworzyć. To hobby jest bardzo trudno znaleźć. Kiedy ma dziecko 2 lata, kiedy ma dziecko 3 lata. Mamy ten rok, co wybierze, tak? Dziecko. Nie wiem, sadzacie dziecko i dajecie mu tam te przedmioty, tam jakieś pieniążki, jakieś tam coś, jakieś biżuterię, tam jeszcze i dziecko wybiera. Moja córka wybrała biały pędzel. Ja dałem biały i czarny pędzel. Czarny pędzel to praca ciężka, artystyczna, biały pędzel. Praca lekka, związana ze sztuką. Obecnie ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Architektury Wnętrz. I ma dyplom z tego. Zaczęła się śmiać. Tato, nie w twoim kierunku, a jednak w twoim. I dało jej to, przede wszystkim cudownie rysuje. Cudownie rysuje. Ma kreskę świetną, dlatego że jako dziecko siedziała i rysowała. Przychodzili moi koledzy i byli zaskoczeni w ogóle jej rysunkami. Jak gdzieś te rysunki, nawet chyba mama, bo ona zabrała do siebie. Mam jej malunki, które robiła kompozycje kolorystyczne, które są przepiękne. Wszystko jest przemyślane, bardzo dokładne i taka jest. I teraz, czy poszła w tym kierunku? Nie, nie poszła w tym kierunku. Zupełnie narozrabiała w swoim życiu.
bardzo dobrze narozrabiała, bardzo ładnie się poprowadziła, gdzie tylko się mnie pytała, czy może. Więc jeżeli to było dobrze usytuowane w kosmogramie, tak, zorganizowała się. To mamy tutaj właśnie ten rok w rok. Następnie musimy poczekać tak mniej więcej do 3 lat. W trzecim roku musimy bardzo obserwować dziecko, jak ono się zachowuje, jakie ono jest. Dopiero w 6 roku mamy możliwość jakby spenetrowania tego, co zrobiliśmy w 3 roku i jak się dziecko rozwija. No i już trzeba wtedy autentycznie podjąć jakieś działania. Przede wszystkim sprawdzić, no jeżeli to jest możliwość, no to u psychologa, jakie dziecko ma predyspozycje. Jeżeli znajdziecie takiego psychologa, bo jest bardzo ciężko znaleźć psychologa, który się zajmuje takimi rzeczami, ale są jednak. Jest to umiejętność po prostu podania pewnych zabawek, pewnych urządzeń. Jak macie te urządzenia takie do otwierania, im więcej kupujecie tego, tym bardziej trudne i pokazujecie dziecku. Tam są lata dla jednorocznego, dla 2-letniego, dla 3-letniego. Strasznie to rozwija. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak mocno to rozwija, a przede wszystkim buduje fantazję. I oprócz tego są jeszcze rysunki, które niemowlakowi pokazujecie. I on nawet nie wodzi oczkiem, on jeszcze lekko widzi, ale się wpatruje. I to podwyższa działanie. Tak jak prowadzenie dziecka, obojętnie jaki znak. Jeżeli macie dziecko w wózku, prowadzajcie go nigdy tą samą ścieżką, tylko zmieniajcie ciągle, żeby doznawał więcej wzorów, które budują się w tym wózeczku. Kiedy on widzi raz gałęzie, drugi raz widzi jakieś domy, potem widzi jakieś pola, czy siedzi na tych polach. Te pola raz do lasu, raz taką. Akurat tak się stało, że ze swoją sympatią, moja sympatia urodziła dziecko i miała wtedy 3 miesiące i do 2 roku zawsze jechaliśmy w inne miejsca. Zawsze szliśmy zupełnie w innym kierunku. Zupełnie w różnych kierunkach. Dzisiaj dziewczyna studiuje medycynę, jest bardzo dobrą uczennicą. Nie mówię, że to jest zasługa, ale jest to jakaś pomoc. Przynajmniej jesteście pewni, że dobrze to zrobiliście. Nie ma nic gorszego, jak dziecko posadzić w domu i ciągle, jak to się mówi, tak, do żłobka i z powrotem, do żłobka i z powrotem. Nie, dziecko powinno z wami jeździć, to krzesełko z tyłu w samochodzie, kiedy dziecko dobrą ma perspektywę i widzi, ono ogląda. Nie zawsze są zadowolone te dzieci, że nie siedzą z przodu, ale jeżeli jest taka możliwość, to zawsze to dziecko, żeby miało nowe bodźce i róbcie to. I teraz mamy 6 rok życia. Jest to rok, kiedy musimy wybrać szkołę, czy muzyczną, czy niemuzyczną, czy taką, czy jakąś. Czy uważam, że lepiej dziecko wysłać o rok wcześniej do szkoły? Nie zabieramy dzieciństwa. To jest nieprawda. Jeżeli jest dziecko dobrze poprowadzone w przedszkolu wcześniej i przedszkolanka jest bardzo dobrą przedszkolanką, czy chociaż tak jakby Andrzej Perka przecież pracował w przedszkolu i dzieci się uczy ogromnej ilości wiedzy na pamięć i pamięć się rozwija w ten sposób, że uczy się prozy, normalnie wycinki z gazety, jakieś tylko niepolityczne, bo nie ma sensu, ale jakieś tam, czy na przykład jakąś poezja, czy jakieś fragmenty książek. Macie, no obojętnie co, nawet Wojna i pokój w ostateczności. Nie muszą być to bajki. Nieprawda. Najlepiej jakąś, albo historię na przykład, fantastyczna rzecz. I uczycie takie małe dzieci. One świetnie wstają na apelach i nie recytują, a mówią z pamięci. Królowa Wanda mieszkała tu i tu. Była to córka tego i tego i taki mały brzdąc
Mówi o czymś, co w ogóle nie rozumie, ale mówi. A to, że rozwijacie ten umysł, że otwieracie ogromne możliwości percepcji potem przeszłości, otwieracie jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Dzieci niektóre mają wady i wtedy widzicie wady, lęki, kłopoty z dykcją. I wtedy bardzo łatwo jest dojść do logopedy i logopeda będzie wtedy. Dziecko, ja widziałem, i to nie jedno dziecko, tylko kilka dzieci właśnie tak ćwiczonych, które w rok mówiły przepięknie. Nie się pleniły. A jeżeli się pleni, czy tam mówi w jakiś sposób, czy na przykład nie raczkuje, co jest bardzo wielkim błędem. Jeżeli dziecko nie raczkuje, bo wtedy widać już automatycznie, że to dziecko ma kłopoty z matematyką i trzeba wszystko poświęcić, żeby liczyć, żeby uaktywnić tą część mózgu poprzez zabawki z cyframi, poprzez liczydełka, poprzez jakieś wagoniki, które wsadza się odpowiednie elementy w odpowiednie elementy, czy takie duże kostki. Wszystko to jest do załatwienia, tylko trzeba dobrze współpracować z psychologiem czy pedagogiem, tak, rozwoju dziecięcego. I to wszystko zrobić, dlatego że wychowacie głupiego lewka. I ten lewek. Teraz, jeżeli macie 6-letnie dziecko, 7 rok, no to już mamy, ale mamy 12 rok, tak zwany Chrystusowy, który 12 lat, pamiętacie, jak Chrystus zabrał się za wyrzucanie tych wszystkich kupców i głupców z świątyni, powiedział, że to przepraszam, ale to jest dom mojego ojca i wynocha stąd. No jak to po niemiecku powinniśmy mówić weg. Tym wszystkim nachodźcom, bo oni wszyscy znają niemiecki, więc jak albo ich weg w środek, zapuszkować i wysłać, albo weg. Ten YouTube mnie chyba potraktuje odpowiednio. No i mamy tutaj właśnie takie formy działania. Bardzo dziękuję za łapki. I tutaj, jeżeli patrzymy się na to, że mamy ten 12-letniego dzieciaka, obojętnie czy dziewczynka, czy chłopiec, i widzimy w talent. U nas w Polsce tego nie ma, ale w Wielkiej Brytanii już jest. Można kształcić tylko w jednym kierunku. W tym talentem. I takim talentem jest Tuwim. Dokładnie, Tuwim ma tak, i w wieku on chyba 12 czy 13 lat miał już własną drukarnię. Więc słuchajcie, jest to niezły interes. Robicie z dzieciaka wtedy, jeżeli ma te zdolności rysunkowe, czy ma zdolności muzyczne, czy ma zdolności matematyczne, czy ma zdolności w fizyce, czy w chemii. Ktoś powie, ojejku, 12-latek, to tam to. Jak go macie rozwiniętego, to on już więcej wie od was. On już czyta książki, on już podróżuje sobie po całym Lemie. Z Lemem. On już kongres futurologiczny na pewno przeczytał po cichu z latarką pod kołderką. Więcej niż pewien, bo mam takiego chłopca, który ma dokładnie 12 lat i wchodzi do biblioteki i pani mówi, że no słuchaj, ale którego autora byś chciał? A on mówi, poproszę tego z psychologii. No i zaczyna się. Nie, tego czytałem. Nie, to nie. Jest to trudne dziecko. Jest to trudne dziecko, bo potrafił dyrektorkę postawić na baczność szkoły podstawowej. Powiedział, że jest niewykształcona, nie wie, o co chodzi, co ona tutaj robi. Do niej bezpośrednio, co ona tutaj robi. Jeżeli on jako jej uczeń
pyta się o coś, a ona nie wie, no to w takim razie co ona tutaj robi? I to jest właśnie postawa, to jest w pewnym sensie niebezpieczeństwo, no ale jak się jest nauczycielem, no to trzeba być na takie rzeczy przygotowanym. Są takie mądrale. Ja kiedyś właśnie tutaj tego jednego spotkałem, jak, tak szczerze mówiąc, ja go się lekko boję, ale spotkałem w swoim życiu 3 dzieci, które były szalenie inteligentne. Szalenie. Nie wiem, jakie znaki były, bo wtedy się nie zajmowałem astrologią, ale to były dzieciaki, które były bystrzachy numer 1. I są takie dzieci. Tylko pamiętajcie, jeszcze są dzieci, które się potrafią książki telefonicznej na pamięć nauczyć, a nie rozwiążą pierwszego, lepszego matematycznego zadania, czy logicznego myślenia, czy nie powiedzą morału bajki, nie odpowiedzą, co było w tekście. Znam też takie dzieci, które były, i to były dzieci, to były rówieśnice moich. Była taka w liceum, która na wszystko odpowiadała najlepiej. Była chwalona pod niebiosa. Ale potem w życiu kompletne dno. Tragiczne dno. I to jest właśnie nieumiejętność rodziców zapatrzenia, bo można taką osobę ukierunkować. Słuchajcie, w Izraelu 90 chyba 5 czy 7% ma ukończone studia. Dzieci. Nie mają autystycznych dzieci, nie mają downów? Mają, tak samo jak i my. Tylko potrafią wycisnąć z tych dzieci kompletnie wszystko. I to jest to. To nie jest tak, że załamujemy ręce. Macie Higginsa. Na wózku to właściwie człowiek, który w Polsce by tylko w ośrodku, w hospicjum jakimś, od razu go wsadzono, bo nie wiadomo kiedy umrze. Przecież znam takie dzieci, które były po ciężkiej Heine Medina, czy tam jeszcze jakieś, i już przekreślono je automatycznie i w odpowiednie ośrodki. Tragedia życia. Jest taka szkoła tutaj, niedaleko na Widzewie. Zresztą, co tu ukrywać, bardzo dobrze wyposażona w bardzo dobrych pedagogów, naprawdę ludzi bardzo oddanych. Poznałem kilku i nie mam żadnych zastrzeżeń do nich. Im młodsi, tym lepsi. Tak, dlatego że dzisiaj idzie się już jednak nie dla pieniędzy, a dla ambicji. Jednak już teraz tak. No oczywiście, że jest pewna grupa, która idzie dla pieniędzy do policji, co jest dla mnie przerażające, że młode dziewczyny idą w tą stronę, czy idą do wojska, rozumiem. Do wojska tak, ale w tym kierunku nie rozumiem zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ta organizacja ma jeszcze długo, już było dobrze, już było naprawdę dobrze, ale w tej chwili straciła wszelkie moje, tak jak i współcześnie medycyna. No współcześnie medycyna to jest fakt, że ci lekarze, którzy są w moim wieku i troszeczkę młodsi, świetnie leczą. Trzeba przyznać, że jest i jest taki moment, jest. Ci, którzy kończyli grubo, tak na 2-3 lata przed COVID-em, ci, którzy z wyboru szli na medycynę, oni są też dobrzy, są świetni, ale im się skrzydła podcina i to bardzo. Przeważnie bardzo dobrzy są tak zwani 50-latki w tej chwili. To jest fakt, że w wieku 50 lat dopiero jesteśmy przygotowani do jakiegoś dojrzałego myślenia. A jest to spowodowane między innymi uranem, czyli 82 na pół 41 kryzys. Jeżeli ta osoba ma ten kryzys i ten uraniczny to hobby przejmie w zawód, no to wtedy jest zwyciężony. Dlatego też 40-latki porzucają domy, porzucają pracę, porzucają to. 45-latki też, bo to też się liczy,
bo ktoś powie, ale jako miał 46 lat, to rzucił. No jasne, że tak, no bo akurat tak miał Urana, albo tak zaplanował, ale te plany były wcześniej, 2 lata albo 3 lata wcześniej. Tylko się przygotowywał do tego. I to nie jest tak, że nie ma tego zapisanego w horoskopie. Jest to wszystko zapisane. Także w tej chwili to, co żeśmy wczoraj rozmawiali, to jest zupełnie inna kwestia niż to, co dzisiaj robimy. To, co dzisiaj ja mówię, tak? Zaraz zobaczymy, co tam piszecie. A, tutaj, ja nie wiem teraz. Annę witam, Katarzynę witam, Irenę witam, Nina jest, Regina też jest, a dlaczego? No? Czyżby Reginy były dwie? Renia, przepraszam. Patryka witam, Sap, tak? I Renia. Coś tam pomyliłem, bo z daleka widzę i są małe litery. A już nie będę zmieniał okularów, już mnie to wkurzyły te okulary, jak nie wiem, wolę bez okularów, ale tutaj jak jestem, to muszę być w okularach i w dodatku nie ćwiczę te ariuwedyjskie takie okulary, te z takimi dziurkami, ale nie będę siedział tutaj w takich, bym wyglądał jak coś nie tak z głową, a nie mam czasu na to, bo jednak jak się pracuje z komputerem, a ja pracuję cały czas z komputerem, to jest przykre. No i muszę to oglądać, no i muszę widzieć szczegóły, bo jeżeli oceniam film, no to muszę ocenić klip jakiś filmowy, czy montuję sam, muszę ocenić. Ja wiem, że swoje to tak traktuję jak już coraz lepiej wyglądają, ale nie zawsze. No, z dźwiękiem jest chyba teraz dobrze w tych filmikach. Dzisiaj nie robiłem, bo nie miałem siły ani czasu. Jakiś taki bardzo podły dzień. No i teraz, jeżeli mamy tego 12-latka, tak? No i ten 12-latek tam zrobimy z niego jakiegoś tam, no zaczniemy, no to przede wszystkim co tu ukrywać? Trzeba wybrać, jeżeli to jest jakiś studia, ponieważ on chce iść w tym kierunku. Przed 12 rokiem, czy między 9 a tym 10, tak, czy 11 rokiem, trzeba mu pokazać wszystko, co jest. Jazdę konną na rowerze, na tym, pójść na judo, pójść na karate, pokazać mu taekwondo, pokazać mu to, co on będzie, gdzie on będzie chciał. A przede wszystkim to, co on chce. Nie to, że bać się, bo on chce być alpinistą i chce jechać na skałki. Niech jedzie. Przecież macie tych chłopaków, którzy siedzą i myją te wieżowce. Przecież to są ludzie bardzo wykształceni i bardzo odpowiedzialni. Czy słyszeliście, żeby ktoś zginął? Oczywiście, że tam w Himalajach jakichś wysokich giną, oczywiście, ale ja znam to środowisko, jest wspaniałe. Zresztą u nas w Łodzi tutaj taka grupa miała taki sklep z indyjskimi rzeczami. To byli wspaniali ludzie. Potem nie wiem, czy oni chyba wyjechali z Polski. Potem zginęła ta ich przyjaciółka z Teofilowa. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, ta alpinistka taka polska. Straszna tragedia, straszna tragedia. Potem ci chłopcy, którzy pojechali, między innymi ten ksiądz, który pojechał do Peru i go tam zasztyletowano z Redkini. Oni się wszyscy znali. To była cała grupa, bo oni się wszyscy znali. Przepraszam, nie z Redkini, co ja mówię, z Teofilowa. Z Teofilowa oni byli. I ta grupa miała tutaj na Dąbrowie mieli taki swój ośrodek jakby taki jakby
żeby spakować się, żeby tutaj te worki, te wszystkie rzeczy przygotowywać. Prześwietni ludzie. I przecież oni w tej chwili też widzę, że bloki na przykład tam jakieś, czy jakieś te na tych linach się spuszczają i założyli taką firmę i funkcjonują i dlaczego nie? Jeżeli to są z tego pieniądze, a oni mają przecież tą pracę lubią nieregularnie pracować, tak? No bo jadą w góry. Te góry też im, bo mają sponsorów. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Bez przesady. Potem jest dużo zawodów, które jeżeli to dziecko poprowadzicie we wszystkich kierunkach, pokażecie, pojedziecie na wieś, pokażecie kowala, pokażecie jakiegoś jeszcze tam pracę na roli. To co mnie dało wiele, ponieważ ja się wychowywałem, większość moich lat wczesnych to było rolnictwo i ja zresztą chciałem być rolnikiem. Zresztą mój wujek, mojego ojca brat był lekarzem weterynarii. Ja jeździłem do wujka bardzo często, bo prawie każda sobota czy niedziela, bo akurat mieszkał na trasie Łódź-Warszawa, więc jak mieszkaliśmy w Warszawie, to jechaliśmy do niego, jak jechaliśmy z Łodzi, to mieszkaliśmy też do niego, dlatego że idealnie. Jego brat był leśniczym, w bardzo wysokim stopniu, to też jeździliśmy do tej leśniczówki, potem tam, no, ja byłem z rolą i w dodatku tam, gdzie jeździliśmy na wieś, tam, gdzie mieszkaliśmy przez pewien okres, byli tylko, nazwijmy to, chłopi. Ja nie lubię tego nazwy chłopi, bo mnie się od razu to kojarzy z taką narracją chłopa pańszczyźnianego, co nie jest zupełną prawdą, ale niech będzie. Nie tak było, jak było. I to byli rolnicy. Oni już dobrze funkcjonowali. I my jako takie dzieciaki, co to wiecie, że no seski, ale jednak dzieciaki, ciągle się czymś interesowaliśmy. Oni nas zabierali na te bizony, nie bizony, na te wszystkie mockarnia była, tylko moja mama absolutnie nie zgadzała się, jak była mockarnia, żebym ja tam gdzieś chodził, bo to ten pas transmisyjny i strasznie dużo wypadków jest na wsi dziecięcych. Naprawdę dzieci trzeba pilnować jak oka w głowie i to też jest jedna z podstaw. Dlatego też na wsi jest dużo dzieci, bo dzieci giną. Dzieci giną i do tej pory giną. Jeżeli jest wieś, taka typowe gospodarstwo rolne, naprawdę nie upilnuje się dziecka. Nie upilnuje się. Byłem świadkiem wielokrotnie strasznych tragedii. Nawet nie chcę opowiadać, bo to jest aż za bardzo przykre. Ktoś po prostu nie domknął, czy chlewni, czy obory, czy psy się spuściły z łańcucha, czy no różne rzeczy. Także to nie jest tak, że i musicie pilnować tego. To dziecko na wsi to trzeba pilnować bardzo, ale radzę, bo po pierwsze zaprzyjaźnia się z przyrodą, zaczyna widzieć zupełnie inaczej życie, bo jednak te zwierzątka są hodowlane tylko i to podejście też trzeba mieć takie, bo potem robimy coś takiego, że ach, po co zabijać, będziemy żyć trawą. No nie da się tak, potem są wielkie kłopoty i ci ludzie sobie nie zdają sprawy, że potem są na utrzymaniu nas wszystkich, bo w jakichś tam hospicjach, nie hospicjach, czy tam jeszcze jakieś, czy w ogóle nie pracują. Są kwiatami przyrody, wielkimi hipisami na przykład, bo wiesz, ja jestem artystą. No jesteś, no i co? Zresztą notabene tak mówiła któraś z pani z ministrów i chce dać takim darmo bykom, czy darmo zjadom sumy niebagatelne, bo słyszałem nawet o 14 000, bo on myśli koncepcyjnie. Nie jest żadnym artystą. Zresztą ci wszyscy artyści, którzy są lansowani w tej chwili,
no to jeszcze im bardzo daleko do sztuki. Naprawdę daleko im do sztuki. Dzisiaj, jeżeli widzimy to, co się dzieje, nie byli Państwo na pokazach mody, możecie zobaczyć tutaj, ja tutaj w swoim kolekcji mam modę i możecie zobaczyć tą modę. Rozmowę z tymi modelami, rozmowę z tymi ludźmi, projektantami, modelkami. Oczywiście, że tak. I to nie jest tak, że ja mówię bez kozery, że tam ktoś powie, o, wielki astrolog się znalazł i on tutaj będzie. Nie, proszę bardzo, możecie sobie odnaleźć to. Wszystko jest. To nie jest tak, że nie. Ja dokładnie już wtedy, to był przygotowywany materiał do offsetki wtedy. Ja naprawdę wszedłem w modę, zresztą byłem zawsze w tej modzie, ale bardzo głęboko. I będę prowadził tą modę. Nadal w offsetce będą dni mody, ale nie mody jaką mody projektowania i pokazywania, tylko rozmawiania z ludźmi, którzy siedzą w modzie. Od zarania dziejów, a ponieważ są to moi nie tylko przyjaciele, ale koledzy, koleżanki, jakieś były sympatie, mnóstwo tego jest. Ja cały czas właściwie od 7 klasy byłem, 7 klasy szkoły podstawowej, byłem związany z modą i to dosyć poważnie. No, a dzisiaj no, trzeba to wykorzystać, tak. No więc tutaj mówię zupełnie poważnie, że jeżeli jesteście dziadkami, przyglądajcie się. Zaproście swoich kolegów, zaproście swoje koleżanki, bierzcie te dzieci po swoich wujkach, ciotkach, kolegach, przyjaciołach, po to, żeby im pokazać życie. Pamiętam, kiedy ja wszedłem do profesora Wipla, ja miałem wtedy 5 lat, 6 lat. Wiecie, co mnie zaimponowało? Całe ściany w obrazach. Jak byłem w 2 klasie liceum, zacząłem już malować, bo wcześniej nie malowałem, to nieprawda. Ja rysowałem, ale nie malowałem i to tak byle co. I właśnie w swoim pokoju miałem całą ścianę w obrazach. I zawsze jak moi koledzy przychodzili, to o rany. I to było widać z okna, a z okna była widać, to była taka kopia troszeczkę obrazu, coś takiego jak Madonna z wielkim cycem, tak jak jestem w tym Alo, to mniej więcej coś takiego, tylko i faktycznie to był obraz, tylko Picasso. I ja go prawie skopiowałem. Nie chciałem go skopiować, tylko według tym. Tam był, no i zawsze moja mama mówiła tak. Mówi, ten akt jest ohydny. Mówi, ty widziałeś z takimi wielkimi piersiami kobietę? A ja mówię, no. A jak przyszedł mój profesor, już wtedy, właściwie Tadeusz Roman, i tak usiadł i tak się popatrzył, mówi, skopiowałeś, ale widać, że wsadziłeś tutaj swoje serce. Dobrze zrobione. Kolorystyka ładna. Dlaczego go nie wziąłeś na zajęcia? No bo my musieliśmy wozić obrazy, a ten nie, dopiero zobaczył u mnie, no bo trochę wstyd. No ale tak jest, no. Wiecie, chwalić się, jak się nie jest lwem, to nie. Lwy się tylko chwalą. Czasami nie, czasami są stłumione, ale stłumione przez was, przez rodziców, przez dziadków, bo tak to nie. To są bardzo odważne dzieciaki. Lubią się chwalić sobą, swoim wyglądem, wszystkim. Bardzo są takie, no, można by było powiedzieć, egzaltowane. I bardzo dobrze, o to chodzi. No i teraz mamy te 12 lat, dokładamy sobie tak do któregoś tam roku. Który rok jest najgorszy potem? 42, 42, 43, dlatego że one się wtedy budzą czasami. Te, które nie miały
wiecie, tego awansu, tego od 6 roku, te, które szły swoją drogą, czy rodzice ich zostawili, a oni sobie kombinowali. Bo teraz tak, u lwów jest bardzo często w ten sposób, że one kombinują tak, środowisko chce, żeby on poszedł do wojska, to on idzie do wojska. Albo środowisko chce, żeby on został muzykiem, a on nie zostaje muzykiem i właśnie wtedy. I wtedy się budzi i wraca jakby na swoje pierwotne tory i szuka właśnie tego. I wtedy trafiają do nas, do astrologów, czy do karciarzy, czy tam jeszcze jest, czy do jakichś jasnowidzów, czy gdzieś, żeby im wybrać życie, żeby je ustawić. Też bardzo często przyjaciel wystarczy. Oczywiście, że tak, że są, albo psycholog dobry. Oczywiście, że tak też jest, że nie zupełnie zawsze my, tak, ale tutaj wybór wtedy i on w wieku 42, co robi? Przede wszystkim rzuca pracę, bardzo często rzuca dom, znajduje sobie nową rodzinę, znajduje sobie nowy ten układ i ona też, to jest najciekawsze, że ona też. Wiele lwic, wiele, w mojej karierze było to 6, ale uciekły, na przykład jedna uciekła do Holandii, zostawiła tutaj dzieci, zostawiła tu wszystko. Niby za chlebem, a właściwie uciekła z domu. Ja jej powiedziałem to wyraźnie, że pani uciekła od dzieci. Ona tak się patrzy. W wieku 42 lat uważa pan, że się ucieka od dzieci? A ja mówię, a jak? Dała pani dyla i to równo. Po 2 dniach przyszła i mówi, wie pan co, przemyślałam to. Cholera, ma pan rację. Ja nie pomyślałam o tym, ja to inaczej odebrałam. Ja chciałam się uwolnić. A ja mówię, co za różnica? Wychowała pani dzieci, już miało takie 17-18-letnie, czy tam 16. Mąż sobie dawał świetnie radę w kuchni, bo pani nauczyła i dała pani dyla. Ona mówi, no tak, ale to był drugi raz, żeśmy się spotkali po 2 dniach. I tak jest. Przyjrzyjcie, bo lwy patrzą ze swojego punktu widzenia. To nie ma co punktu widzenia. Tu nie ma żadnych problemów. Tu nie ma żadnego A, B, C, D, I, J, K. Tutaj trzeba toporem walić prosto. I koniec, przeciąć ten węzeł gordyjski. A po co się męczyć? Rozwiązywać go będę? Jak nie widać, gdzie koniec, a gdzie początek? Za miecz i pół albo topór. To w zależności z jakiej grupy się jest towarzyskiej. Jak się jest halabardnikiem, to się ma topór. Jak się jest rycerzem, to się ma miecz. Prosto. No i to jest rycerz, oczywiście, ale to jest nieważne. Będziemy tutaj skubać indyka. Nie ma sensu. Także tutaj mamy 42 rok i zmiana tego. I ja co robię? Ja zawsze jest jedyne wyjście, jak jest powrót do szkoły, na uczelnię. Zawsze, kiedy wam jest źle, kiedy wam się dzieje, obojętnie jakim znakiem jesteście, macie tak zwane surutututu dupa z drutu, przepraszam za wyrażenie, ale tego nie ma inaczej, i psychiczne, uciekajcie do szkoły. Uciekajcie na Uniwersytet Trzeciego Wieku, uciekajcie na jakieś pomaturalne, policealne, na jakieś bukieciarstwo, obojętnie co. Nawet możecie uciekać w sztukę, chociaż uciekać w sztukę jest zupełnie kiedy indziej. Jest troszeczkę później, 26, 27. To jest z kolei wpływ Neptuna i wtedy trzeba się wyżyć po prostu artystycznie, żeby nie sfiksować. No bo każdy artysta to, wiecie, wariat.
No więc jak już jestem wariatem, to lepiej wykorzystać te moje widzenia, bo potem to się zaczyna widzenia, tak. Siedzi taki, a on widzi zające skaczące, bo za długo siedział w wojsku i on tutaj nie zaczął malować, tworzyć, tylko zaczął widzieć zające i te zające mu białe, różne słonie, myszki, szczury, tam różne rzeczy, spokojnie. Powodem, no oczywiście, że co tu ukrywać, okres Moneta i tam jeszcze innych artystów, malarzy spowodował absent, a tutaj niekoniecznie. Mogła być stoliczna w dużych ilościach, albo wyborowa, albo jeszcze jakaś tam. Teraz to jak się nazywa? Bocian, tak? Nie wiem, nie piłem jeszcze tego i nie mam zamiaru. Ale cóż, mój kolega mówi, wiesz, jak będziesz, to bociana mi kup. Co to jest bocian? No wódka. Ja mówię, ja piłem biały AIDS. Taka rymański, taka. Dobrze się to wlewało w gardło. Ojej, jakie to było dobre. W dużych ilościach oczywiście. No i była jeszcze taka wódka, która była bardzo niedobra, ale w dużych ilościach przechodziła. Kaunas. O Boże, jak ona była niedobra, ta kaunaska. Ale żeśmy ją, jak się piło szklankami, to się spokojnie wypijało do dna. Tylko jak była taka szklanka, to tak, tyle trzeba było nalać i jednym haustem. No ale potem trzeba było poprawić na drugą nogę. Oczywiście, że się poprawiało, a co nie. A potem, żeby nie iść na 3, to trzeba było na rączkę, no nie, żeby nie upaść, a potem na drugą rączkę. A potem się odkazić po śniadaniu. No. Dobra, nie będziemy o alkoholach rozmawiać, ale to są właśnie te alkoholowe takie. No i potem mamy swoje życie, no więc już mamy opracowane całe życie lwa. I nie tylko lwa, tylko słońca, które może być w każdym znaku po kolei. I to jest największa zabawa w tej astrologii. To jest największa zabawa, jaka istnieje. Nie ma lepszej zabawy jak tego typu właśnie taka gra w głupotę, bo to jest gra w głupotę w rzeczywistości. Bo gdybyśmy znali swój kosmogram i wiedzieli, co z tego kosmogramu można wycisnąć, to byśmy wycisnęli, byśmy byli zupełnie w innym miejscu. Ja widzę to chociażby po córce mojej, kiedy ona nie zna, ale ma mnie. I widzę to po Dawidzie, widzę to po Łukaszu, widzę to po Adamie. Oczywiście oni wszyscy idą swoimi drogami, oczywiście, że tak. I robią błędy, ale już im się nie chce robić błędów. Zawsze zadzwonią, zapytają się coś. Jest pewien moment, kiedy się kończy tą drogę bardzo szybko, jak się zrobi habilitację doktoratu. Jak się dostaje, gronostaje. Dlaczego? No, a cóż można więcej zrobić? Już wtedy nic. Już wtedy się zbiera tylko kupony. Ma się swoją katedrę, ma się wszystko, już się jest królem, już się jest władcą. Zakłada się łańcuch, wszystkie precjoza. No, jakie znacie precjoza króli? No to jesteście profesorem w dziedzinie. Przecież w carskiej Rosji każdy profesor dostawał tytuł księcia i dostawał włości, żeby utrzymywały go. Wiochy z ludźmi. W carskiej Rosji tak było. Oczywiście to nie przechodziło na dzieci, absolutnie nie.
to nie przechodziło. No chyba, że dzieci też zostawały. Ale każdy profesor był księciem. Tytuł książęcy dostał. Tak jak w Anglii lord. Proste? Proste. Jak drut. Dochodzicie do pewnego stopnia, a co wam więcej? A przypomnijcie sobie, co było na wsi. Jeden na wojskowego, a który na księdza? Kto miał księdza w rodzie, tego bita nie ubodzie. Trzeba było mieć dużo dzieci i tam jeden zostawał na roli, drugi szedł do wojska, trzeci. U mnie w rodzinie tak było. Dlatego się wujkowie rozeszli. Dlatego jeden poszedł na Rosję, jeden poszedł moi pradziadkowie. Pradziadkowie? Tak, pradziadkowie. Jeden poszedł na Hamburg. Akurat jestem z tego, co najgłupszy był i został w Polsce. Tak. Taka prawda. Czy mogłem jechać do tego Hamburga, co pojechał? No ten, co Hamburgu, to jest w tej chwili, no jedna rodzina jest, znaczy to jest ta sama rodzina oczywiście, są w Stanach Zjednoczonych, a drudzy są w Argentynie. Argentyna, Brazylia, tam jeszcze jakiś kraj. Na pewno nie Peru, tylko tam gdzieś któryś. Nie jestem pewien, czy nie Chile, ale nie jestem pewien. No i jeden z nich stamtąd przyjechał do RPA. A co się z nim stało, z tym RPA, to nie wiem, bo na pewno go nie ma w RPA. A dlaczego? Dlatego, że kuzyn pojechał do RPA, długo siedział tam, siedział ponad 15 lat i nie znalazł go. A był. Albo go zjedli, albo uciekł gdzieś. Nie wiem. Takie są losy rodziny. I to też trzeba wiedzieć, bo jak się tego nie wie, to potem nie wiemy, co nas ciągnie, w którą stronę. A lwa czasami ciągnie. A lwy są bardzo dziwne w ogóle. Ale to można w innych odcinkach poopowiadać, słuchajcie. Już uciekam, wiecie, bo już mam to troszkę, znaczy nie to, że zmęczony, tylko muszę jeszcze dzisiaj popracować troszeczkę, przynajmniej z godzinę, bo jutro mnie czeka jeszcze cięższy dzień. Jak będzie tak gorąco, to mnie szlak trafi. Dzisiaj jest dopiero teraz fajnie, bo deszczyk popadał. Nieładne słowo fajnie. Miło. Nie lubię tego słowa, nie, rzadko używam. Ale czasami wymsknie się. No i słuchajcie, no cóż, zostajecie z lwami. Pomyślcie sobie, jak te wasze młodzież doprowadzić do sukcesu. Powiedziałem wam dokąd. I już. Lwa jest bardzo łatwo doprowadzić do sukcesu. Naprawdę bardzo łatwo. Inne znaki jest trudniej. Inne te znaki mają inne zadania. I to jest najważniejsze. A lwa do tego szefowania, kierownictwa, te wszystkie studia, zarządzania, to wszystko, to spokojnie każdego lwa. Tylko trzeba go lekko tak albo szpileczką, albo bacikiem, albo tam strepa. Różne są metody. Metod jest w zależności od tego, która jest bardziej, nie robi śladu, a bardziej boli. A co? Przecież jak wyłysieje lew, to będzie i tak lwem. No więc można go skubać. Ile fabryka dała. Grzywa jest duża i on się w pewnym momencie obrazi, ale w pewnym momencie zrozumie, dlaczego jest łysy.
A jak łysy, to ponoć mądry, tak? Nie jestem łysy. To prawda, no, trochę, ale to przez to, że tą kitkę tak ciągnę i wyrywam włosy. I czeszę się, właściwie od szkoły podstawowej czeszę się do góry. Nigdy nie lubiłem tych grzywek, chociaż miałem kiedyś grzywkę jako dziecko, ale nie lubiłem potem, jak tylko to do góry, do góry, do góry, no i wyczesałem sobie. Autentycznie wyczesałem. Miałem taki grzebień, który wyrywał. Był taki moment, że no miałem tak zwany, jak to się nazywa? Łojotok, tak? Boże, jak ja z tym walczyłem. No i to było powodem też. Wszystko jest ludzkie. Wszystko musimy poznać. A jesteśmy przed nowiec. Już wiecie, jak macie tresować lwa w klatce i nie tylko. Wszystkie dzieciaki, które mają 5. rok, są w 5. fazie lwa. Więc od 4. do prawie 6. roku to są wszystko lwiątka. No zobaczcie, jak to się paskudzi, jakie to są. A dlaczego? A tamto? A siłuje się, a tu ugryzie, a tutaj to. No to... I nawet babcie i dziadka. Tutaj mojego kolegi syn go od tyłu zaatakował w pupę i go ugryzł. No, ja mówię, no cóż, jest w fazie lwa. A mówisz? Ja mu zaraz pokażę, jak to jest faza lwa. No, będzie tylko mocno ryczał. No to i okej. No nie ryczał, bo wcale był tam nie wtórk, tylko. Ale faktem, że ślad miał. No to jest właśnie ten 5. rok. Nudzi się to zębami tam. No, także nie dziwcie się, wszystko jest zgodnie z zodiakiem tutaj, w życiu, wszędzie. Słuchajcie, do jutra do 21, bo ja chcę też trochę pożyć. A mam naprawdę sporo pracy. No i co? Z Bogiem. Dobranoc. Trzymajcie się. Powodzenia.